I witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić to popołudnie tutaj w Zachęcie. Tak jak wspomniała Ewelina, jestem anglistką, pracuję w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego i w moim dzisiejszym wykładzie skupię się zarówno na patrzeniu, jak i postrzeganiu tego, co inne, a w szczególności pewnych form ludzkiej różnorodności, które zwykło się określać mianem niepełnosprawności. I mój wykład jest inspirowany po części moją pracą badawczą w dziedzinie kulturowych studiów o niepełnosprawności, czyli dziedziną badań skupiającą się na wzajemnych relacjach pomiędzy kulturą a niepełnosprawnością, analizującą sposób, w jaki kultura kształtuje nasze postrzeganie niepełnosprawności, oraz to, w jaki sposób niepełnosprawność kształtuje kulturę. Tutaj przede wszystkim w mojej pracy badawczej skupiam się na twórczości artystów niepełnosprawnych, która pozwala nam spojrzeć na nowo na zjawisko, jakim jest niepełnosprawność. Drugim źródłem inspiracji jest książka, którą miałam okazję przetłumaczyć w ramach współpracy z Fundacją Teatr 21 i która niebawem ukaże się w druku. Jest to książka Staring How We Look, Rosemary Garland Thomson, czyli gapienie się, czyli o tym, w jaki sposób patrzymy i w jaki sposób pokazujemy siebie innym. Rosemary Garland Thomson jest jedną z pionierek współczesnych studiów o niepełnosprawności. Zaczynała swoją pracę od studiów feministycznych, od studiów kobiecych, a w ostatnich latach również zajmuje się bioetyką. Natomiast ta konkretna jej książka nie jest wąsko osadzona w żadnej z tych dziedzin. Ma charakter interdyscyplinarny i głęboko humanistyczny. Stara się bowiem przeanalizować mechanizmy intensywnego patrzenia, czy też gapienia się, rozumianego jako naturalny odruch człowieka. Reakcję na coś, co zakłóca nasz codzienny krajobraz, do którego zdążyliśmy przywyknąć. Pozwolę sobie zacząć jednak nie tyle od Rosemary Garland Thomson, ile od twórczości francusko-amerykańskiej artystki i feministki Joséphine Bourgeois, Joséphine Louise Bourgeois i jej serii rzeźb Eyes, czyli oczy, serii rzeźb, która powstała na początku XXI wieku. Na zdjęciach widzimy przykładowe rzeźby przedstawiające gałki oczne. Czasem są to pojedyncze oczy, czasem skupiska oczu, które są skierowane w różnych kierunkach. Całość została wykonana z marmuru w różnych kolorach. I jest to przedstawienie dość nietypowe, w pewien sposób antycypujące to, o czym będę mówiła w dalszej części wykładu. O nietypowości tego przedstawienia wzroku możemy dowiedzieć się na przykład ze strony londyńskiej galerii Tate. I z opisu z tej serii rzeźb sporządzonego przez Alana Madena z Uniwersytetu w Edynburgu dowiadujemy się, że tego rodzaju przedstawienie oczu po pierwsze podważa autorytet wzroku. Innymi słowy, podważa jego funkcję polegającą na sprawowaniu kontroli nad drugą osobą oraz jego powiązania z władzą i z wiedzą. Ponieważ, jak podaje Madden, i tutaj cytat, przedstawione spojrzenia nie skupiają się na jednym obiekcie, ale poszukują. Badawczo rozglądają się, są wrażliwe i podatne. Dlatego chronią je ciężkie, wręcz pancerne powieki. W moim wykładzie skupię się zatem na wspomnianych wcześniej relacjach władzy, które przedstawione rzeźby podważają. Będę również mówiła o gapieniu się jako o poszukiwaniu wiedzy, niezwiązanej z opresyjną władzą. O społecznych zakazach związanych z gapieniem się, które są źródłem podatności i wrażliwości gapia. O tym jednak pod koniec wykładu. Rozpocznę natomiast od tych relacji władzy, tych relacji, które są bardziej hierarchiczne i często opresyjne. O relacjach władzy wpisanych w pewne interakcje wzrokowe, innymi słowy o tym, że spojrzenie może stanowić skuteczne narzędzie dyscypliny, dowiadujemy się wcześniej w naszym życiu, doświadczając karcącego, dyscyplinującego spojrzenia czy to rodzica, czy to opiekuna, czy też nauczyciela. Tak więc tutaj na slajdzie widzimy grupkę dzieci w szkole siedzące w ławkach w klasie. Widzimy je z perspektywy nauczyciela.
Dzieci są zadowolone, z zapałem uczestniczą w zajęciach, wszystkie podnoszą ręce, aby odpowiedzieć na pytania nauczyciela. Istna idylla. Niestety praca w szkole podstawowej nie zawsze tak wygląda i podczas studiów na zajęciach, które miały przygotować mnie, a także innych przyszłych anglistów do zawodu nauczyciela, uczono nas, jak utrzymać dyscyplinę w klasie, jednocześnie nie wynadrężając naszego głosu jako narzędzia, które nam musi wystarczyć na długie lata pracy. I otóż pierwsza rada, którą otrzymaliśmy, to to, abyśmy w żaden sposób nie starali się przekrzyczeć klasy. Czasami warto stanąć w milczeniu i skierować dyscyplinujące, karcące spojrzenie na największych rozrabiaków. Czasem ten sposób nie działał i trzeba było się uciec do innych środków, natomiast zazwyczaj uczniowie bardzo szybko zauważali, że ten nauczyciel się zachowuje jakoś inaczej, dziwnie, nietypowo. I wówczas stopniowo milkli, patrzyli najpierw na nauczyciela, potem na owych rozrabiaków i wreszcie także te osoby, które najbardziej rozrabiały, zdawały sobie sprawę, że właściwie cała klasa patrzy się właśnie na nich. I wtedy speszone cichły i podporządkowywały się dyscyplinie. I o podobnych zjawiskach możemy też mówić w szerszym kontekście społecznym. Tym, w jaki sposób patrzenie, bycie widocznym i obserwowanym może być wykorzystywane w celu kontroli i regulowania ludzkiego zachowania, czyli jako narzędzie normalizacji i dyscypliny, zajmował się latami francuski filozof Michel Foucault, który pisał wiele o tym, jak społeczeństwa tworzą uległe i produktywne jednostki, a jednocześnie pewnego rodzaju hierarchie i nierówności społeczne. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju instytucje, takie jak szkoła, wojsko, klasztory, szpitale, ale także instytucje totalne, czyli przede wszystkim więzienie. Także bardziej współcześnie podobną funkcję mają różnorakie formy technologicznego nadzoru. Tak więc tutaj na slajdzie widzimy urządzenie GPS, kartę kredytową, Facebooka, wyszukiwarkę Google, etykietę RFID oraz znak informujący nas, że znajdujemy się w miejscu monitorowanym. I w tym miejscu nie sposób nie wspomnieć porównania, które Foucault poczynił pomiędzy współczesnymi społeczeństwami a panoptykonem, czyli modelem idealnego więzienia, które angielski prawnik i filozof Jeremy Bentham opracował w XVIII wieku. Bentham stworzył model więzienia, który moglibyśmy określić jako bezobsługowe. Tutaj na zdjęciu widzimy jedną z realizacji panoptykonu, więzienie Presidio Modelo na Kubie, które działało tam w latach 1928-67. W modelu tym najważniejsze znaczenie miała widoczność i izolacja. Model ten, jak Państwo widzą, miał bowiem kształt okręgu, pierścienia, na środku którego znajdowała się wieża strażnicza. Wokół wieży umiejscowiono pojedyncze cele, oddzielone od siebie grubym murem, a także wyposażone w system odpowiednich otworów, okien i drzwi, który zapewniał idealną widoczność, a jednocześnie te grube mury zapewniały izolację. Więźniowie mieli być zatem nieustannie obserwowani, nieustannie widoczni dla strażników. Natomiast sami strażnicy mieli pozostawać niewidoczni. Na przykład tutaj można było wykorzystać weneckie lustra w tym celu. Panoptykon w zamierzeniu miał być znacznie tańszy w utrzymaniu niż zwykłe więzienia. Nie potrzebowałby bowiem tak licznego personelu. Teoretycznie w idealnej sytuacji wieża strażnicza mogłaby nawet pozostawać pusta, bo skoro strażników nie widać, to nie muszą ciągle trwać na swoim posterunku, a więźniowie i tak nie będą tego świadomi. Jak podaje Foucault, widzialność jest pułapką. To główny efekt panoptykonu. Wzbudzić w uwięzionym świadome i trwałe przeświadczenie o widzialności, które daje gwarancję automatycznego funkcjonowania władzy. W modelu panoptycznym tym, co sprawia, że prezentujemy się i zachowujemy według określonego schematu, jest zatem nie tyle fakt bycia obserwowanym przez nadzorcę, ile świadomość możliwości bycia obserwowanym.
a więc istnienie w naszym otoczeniu struktur i narzędzi umożliwiających naszą inwigilację. Panoptykon może zatem być postrzegany jako metafora samokontroli. W modelu tym nie chodzi bowiem o zewnętrzną kontrolę, ale o internalizację dyscyplinującego spojrzenia strażnika. Panoptykon, którego cechy i elementy możemy odnaleźć we współczesnym świecie, jest zatem w zamyśle skutecznym narzędziem tworzenia, kształtowania ciał zdyscyplinowanych. Innymi słowy, panoptykon jest jedną z wielu form zinstytucjonalizowanego patrzenia, która jest skutecznym narzędziem normalizacji, którego celem jest tworzenie ciał uległych, ciał podatnych, czyli tak zwanych corps docile, czy docile bodies. Ciała uległe mają być przede wszystkim ciałami przydatnymi dla społeczeństwa, ciałami sprawnymi, ciałami, do których potrzeb dostosowaliśmy nasz świat. W związku z rozwojem mass mediów, panoptyczny model świata w coraz większym stopniu wypiera to, co Thomas Mathiesen nazwał synoptykonem, stanowiącym swoiste odwrócenie sytuacji panoptycznej. Model ten polega na tym, że niewielka liczba osób jest obserwowana przez tysiące bądź miliony innych. Dotyczy to polityków, wszelkiego rodzaju osób publicznych, celebrytów, od sportowców po uczestników reality shows. Tak więc tutaj na slajdzie widzimy Donalda Trumpa grającego w golfa, Angelinę Jolie i Brada Pitta, kiedy jeszcze razem pozowali na czerwonym dywanie, i grupę uczestników jednej z edycji amerykańskiego Big Brothera. W synoptykonie nie chodzi tylko o oczekiwania widzów wobec osób, które oglądają, które obserwują, ale również o to, że osoby obserwowane wyznaczają pewne standardy wyglądu, standardy zachowania, które zwykli śmiertelnicy powinni spełnić, aby osiągnąć życiowy sukces. I osoby obserwowane w modelu synoptycznym bardzo rzadko posiadają ciała, które by wpisywały się w kategorię niepełnosprawności. Chociaż oczywiście w ostatnich latach widzimy pewne zmiany. Tutaj kilka przykładów. Amy Mullins, czyli amerykańska aktorka, modelka głównie i sportsmenka, a fiński zespół punkowy, który w 2015 roku wystąpił na Eurowizji, i słynna łotewska piosenkarka i modelka Victoria Modesta. Tutaj widzimy ją z jej spektakularną protezą w kształcie szpikulca w jej teledysku Prototype. Wciąż jednak dominująca perspektywa, z której zwykło się patrzeć na osoby niepełnosprawne, to postrzeganie niepełnosprawności jako formy deficytu, braku, tudzież tragedii osobistej. Mamy tutaj do czynienia z pewnymi utrwalonymi, negatywnymi stereotypami. Warto zatem zadać sobie pytanie, jak owe stereotypy powstają i w jaki sposób są powielane. Tutaj pozwolę sobie odnieść się do badaczy zajmujących się imagologią, czyli w szerokim ujęciu dziedziną badań zajmującą się obrazami, wizerunkami tak zwanego innego, czyli osób, które nie wpisują się w tak zwaną normę, czy to ze względu na odmienny kolor skóry, czy też inne pochodzenie, orientację seksualną, czy też wreszcie na przykład niepełnosprawność. I oczywiście wizerunki te są rozumiane tutaj jako twory, konstrukty społeczno-kulturowe. I duńscy badacze Manfred Beller i Joseph Theodore Learson, zajmujący się stereotypami osób różnej narodowości, piszą o tym, że w procesie tworzenia stereotypów dochodzi do, po pierwsze, selektywnej percepcji, po drugie, selektywnej ewaluacji. Stereotypy działają zatem podobnie jak środek stylistyczny, który w literaturoznawstwie nazywamy synekdochą, która działa na zasadzie pars pro toto, czyli chodzi o uznanie pojedynczego atrybutu jako istoty całości. W tym wypadku do uznania pojedynczego atrybutu jako istoty całej nacji, co natomiast prowadzi do pewnych nieuzasadnionych uproszczeń. Beller i Learson przytaczają i omawiają przykład Johanna Wolfganga Goethego, który w XVIII wieku napisał swoje dzienniki z podróży włoskiej.
I to właśnie te dzienniki pokazują doskonale, jak działa selektywna percepcja i selektywna ewaluacja i pokazują, że są to procesy, które bardzo często kształtują nasze postrzeganie świata. Tak więc przygotowując się do swojej włoskiej podróży, Goethe przeczytał w popularnym niemieckim przewodniku, że szczególnie warty odwiedzenia w Asyżu jest niewielki kościółek Santa Maria sopra Minerva, ponieważ posiada portyk będący pozostałością rzymskiej świątyni. Dlatego, kiedy Goethe w końcu odwiedził Asyż, zupełnie zignorował spektakularną bazylikę świętego Franciszka, która notabene obecnie znajduje się na liście UNESCO, no i postanowił odwiedzić zamiast tego ów mały kościółek. Mamy tutaj zatem do czynienia z selektywną percepcją i z selektywną ewaluacją. I jakie były tego przyczyny? Nie chodziło tylko i wyłącznie o informację, którą Goethe znalazł w przewodniku, ale również o pewne jego wartości i przekonania. Autorzy wymieniają jego protestanckie wychowanie, uprzedzenia w stosunku do katolicyzmu, jak również niechęć do średniowiecznej architektury i sztuki i zainteresowanie sztuką klasyczną. Czyli te wszystkie elementy ukształtowały jego wizerunek Asyżu i Włoch. I oczywiście selektywna percepcja i selektywna ewaluacja mają miejsce nie tylko w odniesieniu do konkretnych miejsc i zamieszkujących je ludzi, ale również w odniesieniu do innych grup uznawanych za tych innych. Przykładowo też osób niepełnosprawnych, które często postrzega się i definiuje przez pryzmat modelu medycznego, czyli przez pryzmat ich tak zwanych dysfunkcji czy uszkodzeń, które zwykło się postrzegać wyłącznie jako źródło bólu, niemocy, cierpienia, jako oznakę bycia gorszym. Amerykański niepełnosprawny tancerz Bill Shannon, który opracowuje swoje innowacyjne choreografie z wykorzystaniem kul i deskorolki, na których porusza się na co dzień, pisze o tym zjawisku w następujący sposób. Ludzie czynią pewne założenia, wyłącznie na podstawie wzrokowego oglądu mojej dysfunkcji, nie komunikując się ze mną werbalnie. Nazywam to prymatem dysfunkcji. Tym, co zauważają, jest moja dysfunkcja, a nie ja sam. Tego rodzaju uproszczone interpretacje często umacniają negatywne stereotypy i są źródłem nieprawdziwych wizerunków, które są niczym fałszywe symulakry. Sprawiają bowiem, że nie postrzegamy osób niepełnosprawnych jako złożonych i zróżnicowanych jednostek. Można by zatem powiedzieć, że we współczesnych społeczeństwach nadal dominuje to, co wspomniany wcześniej Michel Foucault nazywa spojrzeniem medycznym. Spojrzenie medyczne jest skierowane na pacjenta i ma na celu diagnozę, która pozwoli na redukcję odstępstw od tak zwanej medycznej normy. Jest to proces, który jest związany z pewnym stopniem odczłowieczenia, dehumanizacji pacjenta. Gdyż tym, co interesuje lekarza, nie jest osoba, ale konkretna wada jej ciała. Tak więc jak pisze Foucault, spojrzenie lekarza nie kieruje się początkowo na to konkretne ciało, na tę widzialną całość, na tę rzeczywistą pełnię znajdującą się naprzeciw niego, a więc na chorego. Lecz na przerwy w porządku natury, rozstępy i odstępy, w których pojawiają się niczym na negatywie oznaki pozwalające oddzielić jedną chorobę od drugiej, prawdziwą od urojonej, autentyczną od nieautentycznej, łagodną od złośliwej. Stereotypowe przedstawienia niepełnosprawności, w tym te, u podstaw których leży spojrzenie medyczne i tak zwany medyczny model niepełnosprawności, który rozwinął się wraz z narodzinami kliniki, można znaleźć w licznych tekstach kultury na przestrzeni wieków, w tekstach, które wzmacniały przekonanie o tym, że niepełnosprawność jest wadą, którą należy naprawić, deficytem, który należy zrekompensować, czy też osobistą tragedią, której ofierze należy współczuć. I aby opisać ten stan rzeczy, amerykańscy badacze David Mitchell i Sharon Snyder stworzyli pojęcie narracyjnej protezy. I w swojej książce poświęconej właśnie narracyjnej protezie powołują się na innego badacza, Paula Longmora, który zauważa, że w kulturze, i ma tutaj na myśli przede wszystkim kulturę zachodnią,
Nie brakuje przedstawień niepełnosprawności, nie na tym polega problem. Problem polega nie na ilości tych przedstawień, ale na ich jakości. Niepełnosprawność jawi się w nich bowiem jako indywidualny problem. Teksty te natomiast nie pokazują szerszych problemów społecznych i barier systemowych, których doświadczają osoby z tak zwanymi uszkodzeniami tudzież dysfunkcjami. Pokazują niepełnosprawność jako indywidualny problem, który należy rozwiązać. Tak więc Mitchell i Snyder twierdzą, iż niepełnosprawność najczęściej w literaturze miała dwie funkcje. Po pierwsze, służyła jako sztampowa cecha charakterystyczna postaci. Cecha, która przyciąga uwagę odbiorcy, stanowi o wyjątkowości postaci, a jednocześnie stanowi problem, który wymaga rozwiązania i tym samym pozwala na rozwój fabuły, na rozwój akcji. Jednocześnie niepełnosprawność bardzo często jest wykorzystywana jako oportunistyczna metafora. Metafora bezsilności, metafora zła, metafora niemocy. Według Snyder i Mitchella jest to w dużej mierze pokłosiem fizjonomiki, czyli nauki, według której wygląd ciała, a w szczególności twarzy, świadczy o charakterze osoby i determinuje jej los. I tutaj jako przykład oportunistycznej metafory możemy przytoczyć takie postaci o nietypowych ciałach, które są postrzegane jako brzydkie, tudzież zdeformowane. Postaci takie jak złe wiedźmy z baśni czy bajek, a także postaci współczesne, takie jak Harvey Dent, dwie twarze z Batmana, czy Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. W tym wypadku niepełnosprawność, tudzież niewpisywanie się w określoną cielesną normę jest postrzegane w kategoriach szpetności ciała, a ta szpetność ciała jest odzwierciedleniem szpetności duszy. Przedstawienia te służą jako metafory, ale nie pokazują prawdziwego oblicza niepełnosprawności, a w szczególności nie pokazują jej społecznego ani politycznego wymiaru. Na uwagę zasługuje również sam termin narracyjna proteza. Wydaje mi się on szczególnie ciekawy, ponieważ sugeruje, iż w kulturze niepełnosprawność stała się protezą, martwym rekwizytem, który zaledwie przypomina, naśladuje, tworzy iluzję, udaje to, czym nie jest, jednocześnie dopasowując niepełnosprawne ciało do oczekiwań sprawnego odbiorcy i w ten sposób utrwalając pewne szkodliwe stereotypy. Innymi słowy, narracyjna proteza ujednolica, normalizuje, ukrywa ludzką różnorodność. I we współczesnych studiach o niepełnosprawności wiele uwagi poświęca się zatem dominującemu stereotypowi, według którego niepełnosprawność jawi się przede wszystkim w negatywny sposób, jako deficyt, brak, indywidualna tragedia, budzi pogardę i odrazę, a w najlepszym wypadku litość. To z kolei prowadzi do częstego pragnienia ukrycia, pominięcia piętna niepełnosprawności i skorzystania z przywilejów przysługujących osobie sprawnej. W tym przywileju, który socjolog Erving Goffman nazywa uprzejmą nieuwagą, która ma formę przelotnego spojrzenia, a nie natarczywego gapienia się, tudzież ignorowania drugiej osoby. O udawaniu sprawności z licznymi odniesieniami do Goffmana pisał m.in. Tobin Siebers w swojej książce Disability Theory, której jeden z rozdziałów ukazał się w języku polskim w tomie Odzyskiwanie obecności. I Siebers pisze w nim, co następuje. Stosowane tymczasowo strategie pomijania piętna dają poczucie siły oraz pozwalają przez chwilę poczuć się wolnym od uprzedzeń i chorobliwej ciekawości, które często towarzyszą postrzeganiu niepełnosprawności. Udawanie sprawności to jeden ze sposobów performowania normalności, stawania się członkiem społeczeństwa oraz ucieczki przed wykluczającym doświadczeniem niepełnosprawności. W dłuższej perspektywie czasu stosowanie tej strategii może jednak potęgować poczucie winy i przygnębienia danej osoby, powodowane jej świadomością tego, że jest akceptowana tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ udaje, symuluje normalność. Ponadto takie osoby często internalizują uprzedzenia dotyczące niepełnosprawności
i zaczynają postrzegać swoją ukrytą tożsamość jako coś złego, coś wybrakowanego lub wstydliwego. Co więcej, zarówno w przypadku niepełnosprawności fizycznej, jak i psychicznej, strategia pomijania często wymaga dodatkowej kompensacji, co pogłębia schorzenia jednostki. Innymi słowy, odbywa się dużym nakładem wysiłku i na dłuższą metę powoduje pogorszenie stanu zdrowia. I wreszcie przyjęta strategia wiąże się z koniecznością utrzymania sekretu, zaś utrzymanie sekretu łączy się z pewną dozą samotności, więc pomijanie piętna jest zazwyczaj doświadczeniem samotnym. Siebers pisze zatem o poczuciu ulgi, które towarzyszy coming outowi osoby niepełnosprawnej. Często wynika ono z tego, że osoba odkrywa, że nie jest sama i że istnieją inni, na których może polegać. Zapraszam. Chciałaby pani sobie usiąść. Dlatego tak ważną rolę odgrywa to, co Robert McRuer nazywa teorią i kulturą kalectwa, czyli crip theory i crip culture, jak również oporem kalek crip resistance, którego trzon stanowi krytyka globalnej, neoliberalnej polityki oszczędnościowej. Polityki, która postrzega niepełnosprawność w kategoriach niskiej przydatności społecznej oraz jako obciążenie dla społeczeństwa. Kultura kalectwa posiada szczególne znaczenie dla tworzenia poczucia wspólnoty, empowermentu, kształtowania się tożsamości osób niepełnosprawnych oraz kształtowania nowych sposobów postrzegania niepełnosprawności. I jej wywrotowy, subwersywny charakter najlepiej oddaje samo słowo crip, oznaczające kalekę, które jest wykorzystywane tutaj w dużej mierze tak samo albo bardzo podobnie jak słowo queer, które w przeszłości również było bardzo nacechowane negatywnie, miało bardzo negatywny wydźwięk i dopiero bardziej współcześnie zostało odzyskane i odczarowane przez społeczność LGBT+. I został mu nadany wydźwięk bardziej pozytywny, a jednocześnie wydźwięk dość subwersywny. I ta strategia odzyskiwania nacechowanego negatywnie słowa jest jedną z wielu rzeczy, którą teoria kalectwa zaczerpnęła z teorii queerowej. I McRuer wymienia następujące elementy wspólne dla tych dwóch teorii. I przede wszystkim tym najważniejszym elementem jest pozytywna, afirmacyjna polityka tożsamościowa, związana z nowym spojrzeniem na niepełnosprawność jako cenioną i cenną formę ludzkiej różnorodności, jako powód do dumy, a nie wstydu. McRuer podkreśla również poczucie wspólnoty, solidarności, a także subwersywny wydźwięk krytyczny wobec takiej organizacji społeczeństwa, która dyskryminuje niektórych jego członków. Teoria kalectwa, rozwijana przez zachodnich badaczy, dużo uwagi poświęca zatem krytyce neoliberalnego modelu, który stawia nacisk na samowystarczalność, produktywność, niezależność jednostki. Natomiast teoria i kultura kalectwa oraz tzw. crip activism pokazują alternatywne sposoby życia oparte na większej współpracy i współzależności. I w tego rodzaju krytycznym spojrzeniu na współczesną kulturę i społeczeństwo dużą rolę odgrywa wielu współczesnych niepełnosprawnych artystów, którzy w swojej twórczości stosują strategię, którą nazywam odpisywaniem sprawnemu centrum. I to odpisywanie sprawnemu centrum to termin zapożyczony z teorii postkolonialnej, a dokładnie ze słynnego artykułu Salmana Rushdiego The Empire Writes Back with a Vengeance. Imperium odpisuje w odwecie, który ukazał się w brytyjskim dzienniku The Times w latach 80. W przypadku Rushdiego chodziło oczywiście o reakcję pisarzy, mieszkańców byłych kolonii na dyskurs imperialny, który dominował w literaturze europejskiej i który utrwalił pewien negatywny wizerunek ludów kolonizowanych. W przypadku odpisywania centrum chodzi zatem o zmianę perspektywy i zrewidowanie dotychczasowych przekonań i przedstawień z punktu widzenia tych grup, które znajdują się na peryferiach, na marginesie. Innymi słowy,
Chodzi o krytyczne przyjrzenie się współczesnej kulturze i rzeczywistości społecznej, o tworzenie alternatywnych narracji wobec tych, które uprzywilejowują perspektywę dominującą, czy to białą, czy to męską, czy to heteroseksualną, a co dla nas najważniejsze, sprawną. W ten sposób odpisywanie centrum odgrywa ważną rolę w kształtowaniu tożsamości społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o przekonanie, że niepełnosprawność jest ważną i wartościową formą ludzkiej różnorodności. I owo odpisywanie centrum przybiera różne formy artystyczne. Może na przykład polegać na wykorzystywaniu istniejących form wyrazu, istniejących gatunków, w dużej mierze zdominowanych przez perspektywę sprawną, co pozwala uwydatnić pewien określony przekaz krytyczny. Tak. I tutaj jako przykład chciałabym wspomnieć Teatr 21 i ich teatralny serial, w którym aktorzy podnoszą najistotniejsze kwestie związane z życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, kwestie, które wciąż rzadko są podejmowane w kulturze mainstreamowej, takie jak praca, zatrudnienie, miłość, pieniądze, kwestia niezależnego życia, którą podnosi ostatni z odcinków teatralnego serialu Klauni, czyli o rodzinie, który również w przewrotny, a jednocześnie cierpki sposób wykorzystuje stylistykę charakterystyczną dla cyrku, dla tak zwanych freak showów, czy też pokazów osobliwości. I podobną strategię wykorzystuje w sposób bardzo komiczny brytyjski aktor i pisarz pochodzenia jordańskiego Nabil Shaban, który w 2013 roku opublikował scenariusz filmowy zatytułowany Hoodies and the Crips, który pozwoliłam sobie przetłumaczyć jako Dresiarze i kaleki, gdzie bawi się z popularnym motywem filmowym, motywem serialowym, motywem apokalipsy zombie. Tak więc rzecz dzieje się w postapokaliptycznym świecie, nad którym kontrolę przejęli zombie przemienieni z tak zwanych hoodies. Hoodies to brytyjski odpowiednik naszych dresiarzy, czyli nastolatków ubranych w bluzy z kapturem, którzy większość swojego czasu spędzają w okolicach sklepów monopolowych. I w świecie, w którym zombie dresiarze skutecznie eksterminują sprawną populację, jedynym sposobem na przetrwanie jest nabycie pewnego rodzaju widocznej niepełnosprawności. Agresywni nieumarli stracili bowiem prawie wszystkie oznaki swojego człowieczeństwa. Jest jedna rzecz, której jednak nie udało im się wyzbyć. Nadal żywią takie same uprzedzenia, taki sam wstręt i odrazę w stosunku do osób niepełnosprawnych jak za życia. Tak więc jedynym sposobem na przetrwanie jest posiadanie pewnej widocznej formy niepełnosprawności. Odpisywanie sprawnemu centrum wiąże się też z kwestią historii. Historii indywidualnych, historii autobiograficznych, które pozwalają wyjść poza stereotyp niepełnosprawności i zacząć postrzegać niepełnosprawność jako zjawisko złożone i wielowymiarowe. Stąd wiele uwagi we współczesnych kulturowych studiach o niepełnosprawności poświęca się tak zwanemu disability life writing, czyli pisaniu z życia. Przede wszystkim chodzi tutaj o twórczość autobiograficzną osób niepełnosprawnych i tutaj pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów z mojej własnej działki, które wydają mi się szczególnie ważne, szczególnie wartościowe i ciekawe. Pierwszy przykład to książka Nancy Mears, amerykańskiej autorki, książka zatytułowana Waist High in the World, A Life Among the Non-Disabled, co można by przetłumaczyć, sięgając światu do pasa, życie wśród osób nieposiadających niepełnosprawności. I Mears skupia się w swojej książce na swoich własnych doświadczeniach jako osoby niepełnosprawnej, doświadczającej stwardnienia rozsianego. I te opisy doświadczeń stanowią pewien punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy, od dostępności aż po aborcję, ale służą przede wszystkim refleksji nad możliwością tworzenia świata, który będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych i który uzna niepełnosprawność za naturalną, nieodzowną część ludzkiego życia. Drugi przykład
to powieść Kennego Friesa, The History of My Shoes and the Evolution of Darwin's Theory, czyli historia moich butów i ewolucja teorii Darwina. Tutaj Fries opowiada o swoim życiu, o swoim życiu w bardzo nietypowym ciele, o swojej bardzo nietypowej niepełnosprawności i o problemach z poruszaniem się, których doświadcza na co dzień. Natomiast sam tytuł nawiązuje oczywiście do teorii Darwina, do teorii ewolucji, według której przetrwa najsilniejszy. Fries dochodzi do wniosku, że siła gwarantująca przetrwanie to nie sprawność czy tężyzna fizyczna, jak często zwykło się interpretować Darwina na gruncie społecznym, ale umiejętność adaptacji. Umiejętność, którą doskonale rozwinął jako osoba o bardzo nietypowym ciele. Co nawiasem mówiąc jest dużo bliższe oryginalnym twierdzeniom Darwina. Osobom zainteresowanym tematem disability life writing też bardzo polecam rozdział z książki Cambridge Companion to Literature and Disability, rozdział zatytułowany Signifying Selves, Disability and Life Writing autorstwa Thomasa Kausera. Natomiast odpisywanie centrum to nie tylko opowiadanie historii indywidualnych. To także odzyskiwanie historii grupowej, wspólnej przez osoby niepełnosprawne. Czyli z jednej strony odkrywanie niepełnosprawności w historii, a z drugiej strony również tworzenie historii niepełnosprawności. I tutaj po raz kolejny pozwolę sobie zacytować Nabila Shabana, który w jednym z swoich tekstów wymienia długą listę słynnych osób niepełnosprawnych, o których niepełnosprawności zwykło się zazwyczaj nie pamiętać. Tak więc Shaban pisze: my, tak zwani ludzie niepełnosprawni, ludzie z defektami, daliśmy wam Beethovena, Henri'ego Toulouse-Lautrec'a, Byrona, Waltera Scotta, Stevie'ego Wondera, Virginia Woolf, Woody'ego Gutheriego, Juliusza Cezara, Iwara Bezkości, Nelsona, Roosevelta, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, Stephena Hawkinga. W ten sposób Shaban tworzy pewien taki panteon szlachetnych przodków osób niepełnosprawnych. Natomiast postacią historyczną, która chyba najbardziej zafascynowała artystę, był wódz wikingów, Ivar bez kości. I zafascynował go on dlatego, ponieważ niektórzy badacze, historycy, archeologowie wysuwają hipotezę, że Ivar zyskał swój przydomek, ponieważ podobnie jak Shaban miał wrodzoną łamliwość kości. W efekcie powstał odcinek serialu telewizyjnego, serialu dokumentalnego Secret History, zatytułowany The Strangest of Vikings, najdziwniejszy z Wikingów. Tutaj widzimy Shabana, który wciela się właśnie w rolę Iwara bez kości. A w kolejnych latach artysta wydał również trylogię scenariuszy filmowych Saga of Ivar the Boneless. I tak już na sam koniec chciałabym wrócić do patrzenia w sensie dosłownym, ponieważ to odbicie piłeczki w stronę sprawnego centrum może mieć również wymiar dosłowny, wymiar wzrokowy. I o różnych sposobach reagowania na wzrok gapia przez osobę, która ten wzrok przyciąga, pisze właśnie Rosemary Garland Thompson we wcześniej wspomnianej książce Staring How We Look. I szczególnie wydają mi się ważne tutaj dwie rzeczy, które Garland Thompson podkreśla. Po pierwsze, zauważa, że relacja wzrokowa pomiędzy gapiem i osobą, której gap się przygląda, jest zazwyczaj dynamiczna i może rozwijać się na różne sposoby. Czyli niekoniecznie musi się wiązać z pewnymi ustalonymi, niezmiennymi relacjami władzy, bądź też być wyrazem walki o władzę. Jak pisze Garland Thompson, gapienie sprawia, że różne rzeczy dzieją się między ludźmi. Na pytanie, na co się gapimy, istnieje prosta odpowiedź. Gapimy się na wszystko to, co wydaje nam się interesujące. Oczywiście różne rzeczy interesują nas z różnych powodów, a zatem gapimy się, aby osiągać różne cele. Natomiast najczęściej punktem wyjścia dla tego rodzaju relacji wzrokowej jest chęć poznania. Tak więc gapienie się to forma działania nie tylko zamierzonego,
mającego na celu podporządkowanie drugiej osoby, ale przede wszystkim działanie mimowolne, działanie instynktowne. Gapimy się wtedy, kiedy coś zaburza nasz codzienny krajobraz, kiedy coś zwraca na siebie uwagę, a w szczególności wtedy, kiedy widzimy coś, czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić dzięki posiadanej wiedzy. Mamy zatem do czynienia z pewnym silnym impulsem, któremu trudno się oprzeć. Dlaczego? Tutaj pragnienie wiedzy łączy się z pragnieniem przyjemności. I Rosemary Garland Thompson powołuje się na badania swojego kolegi z Emory University, psychiatry i neurologa Gregorego Bernsa, który wyjaśnia, że eksperymentalne badania obrazowe mózgu dowodzą, iż największy przepływ neuroprzekaźnika, jakim jest dopamina, ma miejsce wtedy, kiedy doświadczamy czegoś nowego, kiedy doświadczamy jakichś nowych zdarzeń. Dopamina to natomiast substancja, którą nasz mózg wydziela wtedy, kiedy doświadczamy przyjemności. Ergo, doświadczenie nowości jest dla nas źródłem przyjemności. I tutaj krótki cytat z Bernsa. Nie zawsze musisz lubić nowości, za to twój mózg je uwielbia. Czyli to, co nietypowe, przyciąga nasz wzrok, dostarczając nam przyjemności i w ten sposób podwyższając nasz poziom dopaminy. Jednocześnie, i to druga ważna kwestia, którą Rosemary Garland Thompson podejmuje w swojej książce, w kulturze współczesnej mamy do czynienia z pewnym bardzo silnym tabu związanym z gapieniem się. Od wczesnego dzieciństwa matki upominają swoje ciekawe świata dzieci, aby nie gapiły się na to, co nowe, co nietypowe. Gapienie się jest bowiem uznawane za zachowanie niewłaściwe, niegrzeczne, niepożądane. Mamy tutaj zatem do czynienia z takim wręcz freudowskim modelem, w którym na ego napierają dwie zupełnie sprzeczne siły. Z jednej strony to silne instynktowne pragnienie wiedzy, ciekawość, a z drugiej strony nakaz społeczny, zabraniający gapienia się, ponieważ ciekawość, jak wszyscy wiemy, to pierwszy stopień do piekła. I co z tego wynika? Gap często wcale nie posiada tej pozycji silniejszej i dominującej, ponieważ czynność, której się oddaje, jest niewłaściwa, jest oznaką niegrzeczności, złego wychowania. Sprawia, że gap jest podatny, jest jednostką wrażliwą. A co za tym idzie, osoba postrzegana, która przyciąga wzrok innych, nie musi być ofiarą, jednostką podporządkowaną. I to w dużej mierze to właśnie ona może ukształtować dynamikę zaistniałego spotkania wzrokowego. Może pozwolić się poznać i ukształtować to, w jaki sposób gap będzie postrzegał osoby takie jak ona. Dlatego właśnie Garland Thompson twierdzi, że to właśnie na osobach przyciągających wzrok gapiów leży odpowiedzialność za nadanie odpowiedniego kształtu zaistniałej relacji. Oczywiście podkreśla, że interakcje z gapiami mogą być dla tych osób mega widocznych bardzo wymagające i męczące. Ale zauważa przy okazji, że osoby takie bardzo często opracowują różnego rodzaju strategie, które pomagają im radzić sobie z gapiami. I wymienia wiele takich strategii. Niektórzy są pobłażliwi i dają gapiowi się wygapić. Inni wolą przerwać zaistniałą relację, chociaż w ten sam sposób narażają się na ryzyko tego, że ich zachowanie będzie odczytane jako wrogie, jako agresywne. Inni starają się odwrócić wzrok gapia i ukierunkować go w inną stronę. Jeszcze inni igrają sobie z gapiem, robią sobie z niego żarty, czasem żartując także ze swojej odmienności. I dość ciekawym, kreatywnym przykładem strategii radzenia sobie ze wzrokiem gapiów, strategii posiadającej pewien wymiar i walor artystyczny, jest strategia opracowana przez Kevina Connolly'ego, o którym Rosemary Garland Thompson też pisze w swojej książce. Jak Państwo widzicie, Connolly jest zdecydowanie osobą zwracającą na siebie wzrok innych, ponieważ urodził się bez nóg i najczęściej porusza się na deskorolce. Jest narciarzem i fotografem, a także podróżnikiem. I podczas swoich podróży w 2005 roku zaczął fotografować swoje interakcje wzrokowe z innymi ludźmi. Innymi słowy, zaczął fotografować gapiów.
Nie tyle, aby ich ośmieszyć czy onieśmielić. Jego takim nadrzędnym celem było zbadanie gapienia się jako pewnego zjawiska. I w ten sposób stworzył olbrzymią kolekcję zdjęć gapiów, osób różnej narodowości, osób w różnym wieku. No i tak, z jednej strony te wszystkie prace pozwalają widzowi postawić się w jego sytuacji, przyjrzeć się światu z jego perspektywy. Ale z drugiej strony te fotografie mówią nam również wiele o samym gapieniu się jako instynktowi, któremu ulegamy bez względu na wiek czy narodowość czy inne cechy. Tak więc tutaj widzimy kilka przykładów. Przykład z Islandii, przykład z Bałkanów, przykład z Japonii. Warto jednak też zauważyć, że swoją ciekawość zaspokajamy nie tylko podczas spotkań bezpośrednich, spotkań twarzą w twarz, spotkań na przykład na ulicy, ale również gapiąc się na obrazy, przedstawienia tego, co nowe, tego, co nieznane. I w swojej książce o gapieniu się, jak również w artykule Picturing People with Disabilities, Rosemary Garland Thompson pisze o współczesnych portretach osób z niepełnosprawnościami, osób o nietypowym wyglądzie i skupia się na ich znaczeniu edukacyjnym. O tym, jak portrety te uczą widzów postrzegać cielesną odmienność. I w przypadku tego rodzaju przedstawień nie mamy oczywiście do czynienia ze spontanicznością, która jest charakterystyczna dla spotkań twarzą w twarz. Sposoby, w jaki postacie uwiecznione na tych obrazach odgapiają się na widza normalsa, stanowią przykład doskonale przemyślanego i zaplanowanego działania, tworzenia swojego własnego wizerunku, który przełamuje pewne stereotypy. Mamy tutaj zatem do czynienia z doskonale wyreżyserowanymi z rozmysłem scenami autoprezentacji. I tutaj pozwolę sobie pokazać kilka przykładów. Niestety mamy tutaj malutki spoiler, ale chciałabym zacząć od Douga Olda i jego portretu Shaili. Shaila, jak Państwo widzą, jest kobietą czarnoskórą z poparzeniami twarzy. Jej spojrzenie na tym portrecie nie nosi choćby najmniejszych znamion roli biednej ofiary. Patrzy na nas w opanowany sposób, z dużą godnością i dostojeństwem. I tę godność i dostojeństwo dodatkowo podkreśla pewne nawiązanie do innego obrazu. Już widzimy jakiego. Jeżeli zwrócimy uwagę właśnie na kolorystykę obrazu, a także na ustawienie ciała modelki, wówczas widać pewne podobieństwo z portretem George'a Washingtona z początku XIX wieku. I o podobnych nawiązaniach służących podobnym celom można mówić w przypadku także chociażby obrazu Chrisa Rusha, Swim 2, gdzie ustawienie i ubiór modelki z zespołem Downa przypomina renesansową damę z obrazu Antonio del Pollaiolo. Czyli w obu przedstawieniach widać dumę, arystokratyczną powagę, dostojeństwo. I w ten sposób portret autorstwa Rusha podważa pewne negatywne stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością intelektualną jako gorszych. Pokazuje, że niepełnosprawność intelektualna nie jest gorszą formą bycia w świecie. I ostatni przykład to inny obraz Chrisa Rusha, obraz zatytułowany Vamp, który tutaj wykorzystuje podobną strategię. Tutaj też mamy do czynienia z modelką o nietypowej aparycji, która jest odziana w taką małą czarną i która w taki zalotny sposób układa swoją dłoń. Kobieta ta przypomina wampa, jest kobietą atrakcyjną, pociągającą, zmysłową, czarującą, tajemniczą, jednocześnie być może odrobinę niebezpieczną. Uwodzi nas i kokietuje nas. Tak więc podsumowując, relacje wzrokowe zarówno z osobami o nietypowym wyglądzie i zachowaniu, który nie wpisuje się w tak zwaną normę, jak i interakcje i kontakty z ich wizerunkami mogą często stanowić
bardzo cenne źródło wiedzy o świecie. I tutaj pozwolę sobie zakończyć ten wykład i zaprosić Państwa do lektury książki Rosemary Garland Thompson. Gapienie się, czyli o tym, w jaki sposób patrzymy i w jaki sposób pokazujemy siebie innym. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, pytania, bardzo